Słuchajcie, witam Was ponownie. Taki też będzie krótki odcinek z miejsca, gdzie w tym momencie dojeżdżam, ale kilka uwag, wyjaśnienie. Gdzie jestem? No właśnie, spójrzcie dokładnie, gdzie jestem. Ok, to jest Teksas. Dojeżdżamy, słuchajcie, do miejscowości Brownsville. Mam tutaj, wczoraj miałem dwa miejsca w Dallas, Teksas. I tutaj jesteśmy nad samą Zatoką Meksykańską. Słuchajcie, tutaj wozimy takie coile, czyli taki zwój albo stali, albo blachy, bardzo gęsto zwiniętej, bardzo ciężka, niebezpieczna. Ale drugi mój wyładunek, słuchajcie, będzie w samym centrum, słuchajcie, bo nawet firma jest Space Explorer. To będę tam, gdzie po prostu jest całe centrum tej bazy Elona Muska. Chodzi o Starshipa, rakieta, która startuje, która ma wystartować, ma dolecieć do Marsa. To jest tutaj, to nie jest tam na Canaveral. Tam jest też oczywiście firma SpaceX z NASA. Ja tam byłem. Jest jakiś filmik krótki, ale nie na YouTubie, na Instagramie. Tam Elon Musk ma SpaceX, on ma też główną siedzibę w Los Angeles. Razem SpaceX i Tesla na Canaveral, tam gdzie jest NASA oficjalnie. Jeszcze jest NASA w Houston, ale mniejsza z tym, to o co innego chodzi. Chodzi o to, że tutaj właśnie w Brownsville startują te rakiety Starship. Starship, z tego co ja pamiętam, to jest druga rakieta, bo ta pierwsza, która zdaje się około 5 lat temu wzbiła się w atmosferę, to była inna nazwa, nie Starship, ale ona jest jako eksponat w tym momencie. Słuchajcie, nie wiem, tak naprawdę nie wiem, gdzie jadę, bo tam nie byłem. Nie wiem, co będę nakręcał. Także to, co nakręcę, to za chwileczkę zobaczycie. Co to będzie, nie mam zielonego pojęcia. Słuchajcie, ale póki co dojeżdżamy. Ja muszę skorzystać z telefonu w ogóle. Nie mam holdera, ale mniejsza z tym, ponieważ tego miejsca nie ma na GPS-ie oczywiście moim. Musimy zrzucić tę coilę. Słuchajcie, w Teksasie w tym momencie wczoraj w Dallas i poniżej było ponad 35 stopni Celsjusza, potworny upał. Tutaj w tym momencie jest rano, już jest około 30. Jest bardzo gorąco, ale tutaj z uwagi na to, że jest Zatoka Meksykańska, są bardzo, słuchajcie, silne wiatry. Czekaj, gdzie ja mam jechać teraz? 169 w lewo, dobra. Są bardzo, słuchajcie, silne wiatry. Zresztą spójrzcie tam na te palmy. One, dobra, na razie concentration. Tutaj, słuchajcie, jest skrzyżowanie dróg równorzędnych, ponieważ nie chodzą światła. I teraz spójrzcie, kto pierwszy podjedzie do skrzyżowania, ten wyjeżdża z niego pierwszy. Oni podjechali pierwsi, wyjechali pierwsi. Ten Camaro czeka, aż ja... To jest właśnie tutaj, nie ma, słuchajcie, zasady prawej ręki. Kto pierwszy podjedzie do skrzyżowania? Słuchajcie, jestem mniej ogolony, ale mniejsza z tym. Tutaj spójrzcie, ma to skrzyżowanie. Znów jest... Nie chodzą lampy, nie chodzą światła. Wszyscy mają stop. To znaczy, tamci też mają? Tamci nie mają stopu. Kurwa, te biegi to, ale... Czy mają? Jest skrzyżowanie, słuchajcie, dróg równorzędnych. Kto pierwszy podjedzie, to pierwszy wyjeżdża.
Słuchajcie, ja w ogóle dzisiaj zaspałem 2 godziny. Miałem wstać o 4 jak zawsze. Nie mogłem usnąć, chyba jeszcze było 15 po pierwsze, ja nie spałem. Nie będę tematu rozwijał, bo nie o to chodzi, ale no jestem tutaj spóźniony. Gdybym był naczepą, słuchajcie, nie wiem, czy bym się zmieścił, bo ten znak to tak stoi, znaczy znak stoi dobrze, ale tutaj z tej mańki jest takie zwężenie. Słuchajcie, czyli kręcimy rakiety Starshipa. Co tam jeszcze jest, słuchajcie, w tej bazie? Wiozę jakąś konstrukcję niedużą, pokażę Wam. Tak naprawdę to nie wiem, co jest, bo nie byłem, ale zdaje się, że są te ramiona, no bo tam nie ma nie wiadomo czego. Podobno, z tego co ja wiem, to Musk chce tam zrobić futurystyczne miasto. Nie chcę tego komentować już, bo nie o to chodzi, ale co tam jest? Tam są hangary, gdzie są projektowane to wszystkie urządzenia. Cała infrastruktura paliwowa, która podaje to. Słuchajcie, zobaczymy, bo nie wiem, co będę mógł nakręcić, gdzie dokładnie będę, w którym miejscu. Z tego co spojrzałem, to będę dokładnie w centrum, także powinniśmy zobaczyć tego Starshipa. W ogóle nieopodal, słuchajcie, jest plaża Boca Chica i z tej plaży podobno bardzo dobrze widać całą bazę. Ta plaża oczywiście jest publiczna, można w nie wejść, ale nie można podchodzić tam do siatki, wieszać się i patrzeć czy na górę i tak dalej. Tam normalnie jest, to nie jest obiekt militarny, z tego co ja wiem, ale tam normalnie jest ochrona. No i tyle, słuchajcie, na bieżąco będziemy oglądać i zobaczymy, czy tam w ogóle, słuchajcie, na stronie SpaceXu no są z wyprzedzeniem podane te wszystkie starty rakiety. Tam normalnie Amerykanie jeżdżą kempingami, tymi RV, kempingi, kampery i nocują tam, są parkingi, no i wiadomo, patrzą, nie? Patrzą, oglądają, podziwiają. To się dzieje również na przylądku Canaveral. Także osobiście bym chciał, ja nie podziwiam Ilona Muska, ale oczywiście temat kosmosu to jest temat mi bardzo bliski, który mnie fascynuje, intryguje. Dobra, bo GPS mi już źle pokazuje. Ale zobaczymy, słuchajcie, na razie póki co jedziemy też do portu, słuchajcie, bo w ogóle cała ta baza tego Starshipa, Starbase, to jest przy samej Zatoce Meksykańskiej. My też jedziemy nad samą Zatokę Meksykańską, ale to już są całkowicie, to jest port of Brownsville. Jedziemy w inne miejsce, przemieścimy się jakoś niedaleko, ale na razie to co? No, dojeżdżamy do celu. Mamy dokładnie 5 mil. No to jest już tam gdzie widać, ale droga jest po prostu, słuchajcie, no coś tutaj kleją, ale mówimy o czymś, słuchajcie, no wyjątkowym. Nie uważam, że Elon Musk jest wyjątkowy, absolutnie, wręcz przeciwnie, ale co by nie mówić, to miejsce jest wyjątkowe.
Boca Chica to jest, zdaje się, od tamtej strony, wiecie, i tam Boca Chica Beach, czyli publiczna plaża, gdzie bardzo dobrze widać wszystko podobno. Boca Chica Highway. Licytuj, by wylizować. Czyli tutaj można wylizować, zobaczcie. Jakiś tutaj grunt. Dziwne. Spójrzcie, tutaj jak to normalnie, tutaj ludzie mieszkają. Czyli to tutaj wszystko to jest publiczne. A to akurat jest private property, ale... Czyli to nie jest... No mniejsza z tym. Slow. Słuchajcie, spójrzcie, kolejny latynos. To wszystko, słuchajcie, tak się kłóci się po prostu, tak wiele rzeczy się kłóci tutaj z obecną administracją i wszystkim dookoła, a tutaj z realiami po prostu, że szkoda mówić. Ale nie temu akurat jest poświęcony ten kanał, także miałbym bardzo wiele do powiedzenia, ale nie tutaj. Słuchajcie, tutaj zobaczcie, tutaj są jakieś ala wydmy, ala... No tutaj musi być potężny hałas, słuchajcie, jak to startuje w kosmos. Co tu mamy? Historical marker, jakieś miejsce. Dobra, słuchajcie, spójrzcie po lewo, tam. Mamy dwa, to się jakoś nazywa, nie pamiętam jak, bo to czytałem o tym, ale mniejsza z tym, słuchajcie, jak to się nazywa. Ważne, że to widzimy, prawda? Spójrzcie, tam startują. No jest, słuchajcie, jest rakieta między tymi budynkami dwoma, spójrzcie, to jest jakiś tam człon chyba rakiety, bo to nie będzie cały Starship. No fajnie, słuchajcie, fajnie, że tu jesteśmy, no ja się bardzo cieszę. Co my tu mamy po prawo? Po prawo to jakieś w ogóle tereny, co mówi nawigacja? Słuchajcie, nawigacja mówi, że po prawo tu tam już jest Zatoka Meksykańska, tutaj jakieś no, są wodorosty i tak dalej. Tutaj cały czas to jest, słuchajcie, w budowie chyba. Słuchajcie, my podjedziemy, centralnie według mnie podjedziemy koło tego High Beam, czyli koło tego głównego hangaru, gdzie w środku jest Starship. Tutaj budują jakieś budynki. Oczywiście wszystko idzie z drewna, z plywoodów tak zwanych, czyli z tych płyt paździerzowych, czy tam pilśniowych, ja nigdy tego nie wiedziałem. No jesteśmy, słuchajcie, spójrzcie. Mamy tę górną część Starshipa, dolnej nie ma, czyli słuchajcie, Starship 120 metrów wysokości, czyli to jest wyższe niż, słuchajcie, niż Statua Wolności. To nie jest, słuchajcie, obiekt militarny. Ja bardzo wiele musiałem usunąć, słuchajcie, z tego mojego pobytu w Fallon, Nevada, tam w tej szkole Top Gun. No niestety takie są reguły, ale nieważne, słuchajcie, ważne, że byliśmy. Dziś jesteśmy tutaj, to jest, przypomnę, miejscowość Brownsville w stanie Teksas.
Słuchajcie, no coś niesamowitego. Zobaczcie, i to coś ma lecieć na Marsa. Dobra, słuchajcie, my centralnie jedziemy tutaj, mam 0,9 mili, czyli to jest tutaj. Mam nadzieję, że się kamera nie wyłączy od gorąca. Zobaczcie, czyli jest górna część, jest te dolne. Dobra, co my tu mamy? Tutaj w ogóle... Aha, czyli ten jeden hangar budują, zobaczcie, tamten jest... No słuchajcie, tak wiem jak i wy. Tu się wszystko, słuchajcie, no jest, zobaczcie, spójrzcie. Jezusie Chrystusie. Fantastyczne. Tam na godzinie pierwszej, spójrzcie, są te ramiona. Tam są transportowane rakiety, rakieta i... No i co? I do góry. Dobra, gdzie my tu? Dobra, concentration. Tutaj są w ogóle kempingi, spójrzcie. To tam są ci... O kurwa, my tu w lewo jedziemy, Michał. My tutaj jedziemy w lewo. Co te domki znaczą? Jestem ciekaw. Tutaj ludzie, słuchajcie, wynajmują, tak. Tutaj ludzie wynajmują i płacą, słuchajcie, kaskę. Dobra, słuchajcie, bo ja już chyba źle pojechałem. To nie jest tutaj. Dobra, słuchajcie, czyli tutaj spójrzcie, można wykupić podłącza wody, wszystkiego, spójrzcie. I mogą obserwować loty. Słuchajcie, w ogóle już źle pojechałem. Tutaj nawrotki nie pyknę, a tam też nie. Kurwancka. Ja muszę się ewakuować stąd. Tutaj mam za ten, tutaj nie... Ja pierniczę, kurwa mać. Tutaj też, ja tym trakiem tutaj ja się nie złamię. Dobra, tu mamy jakiś ten... Potrzebuję tylko jakiś plac, kurde, tutaj będzie jakiś, tutaj zawrócę. Stop, check in with security before, dobra, no check in. Ja muszę zawrócić, tutaj słuchajcie jest wszystko. O co tu chodzi? Słuchajcie, no to jest taki, no... Tutaj normalnie spójrzcie, domy. Ja muszę zawrócić, kurwa. No. Ja muszę zawrócić, ten już pokazuje mi.
Czyli tutaj, kurde, no ja nie... Dobra, no, musimy się złamać na kilka razy. Musimy się złamać na kilka razy. Jak tam sytuacja z kołami? Słuchaj, no tutaj się dzieje. Wy oglądajcie, ja tutaj muszę manewrować. Czyli tutaj ta część, słuchajcie, jest do wynajęcia przez chętnych. Dobra, Michał, gdzie tu jedziemy? Kurde. Tutaj można to wynająć. Słuchajcie, chyba staje się właśnie, bo kolega mi pisał, Michał, za 3 dni będzie chyba start. No nie wiem, czy to o to chodziło, ale no, potężna dzielnica. Zrobił Elon Musk potężną dzielnicę mieszkalną i słuchajcie, no kroi sobie niezłą forsę, podejrzewam z tego. Słuchajcie, i stop, tutaj mała pauza. Za bardzo nie mogę mówić, bo są takie upały w Kalifornii, 40 ponad każdego dnia. Załatwiłem się klimatyzacją, ale mniejsza z tym. Słuchajcie, te kempingowe przyczepy w Starbase to nie są przyczepy, jak myślałem, dla turystów, dla publiczności. To są przyczepy, uwaga, to są przyczepy, słuchajcie, dla wszystkich pracowników tego całego kompleksu, tam, dla biurowych, dla techników, dla wszystkich. To właśnie oni tam mieszkają, żeby się nie przemieszczać codziennie tam do Brownsville czy do innych miejscowości. Mieszkają właśnie na terenie tego całego kompleksu. Tak to właśnie wygląda. Jestem w Kalifornii, słuchajcie, byłem w LA, w San Francisco, wracam do Los Angeles. Jest gorąco mimo wieczoru, piękny zachód słońca. Czekam i leczę się. No bo jak? Jakaś widownia? Zobaczcie, kempingu pod groma. Kurwa mać. Dobra. Ja przejechałem tą firmę, wiecie? Tam jest chyba cała ta ala widownia. Nasz trak w odbiciu. Dobra, słuchajcie, bo teraz muszę tutaj trafić po prostu. Dobra, i tutaj, tam gdzie ten biały samochód, to w prawo chyba. Czyli słuchajcie, no tak jak mówiłem centralnie, ja mówiłem o tym, że centralnie koło hangaru ja to przejechałem. No. Nic się nie dzieje. Słuchajcie, w Las Vegas kiedyś wjechałem na tor Formuły 1 przez pomyłkę, bo tak mnie pokierował policjant. To jest tutaj, słuchajcie. No jak tutaj, jak... Ja tam nie wjadłem przecież. No nie trakiem. Słuchajcie, no teraz w ogóle już skasowałem adres w telefonie, już mi nie ustali, bo nie ma, tutaj w ogóle nie ma zasięgu, wiecie. GPS w ogóle nie pokazuje, tylko pokazuje ulicę, ale tutaj nie ma połączeń, bo tutaj jest strasznie dziwna sprawa. Jeśli tutaj to jest to... Dobra, zatoka jest tam. Gdzie my jesteśmy? Spójrzmy jeszcze inaczej, kurwa, bo... Pojedźmy tam, bo mi się musi przestalować. Tutaj wjeżdżają, spójrzcie, tutaj wjeżdżają samochody. Tam nie wjeżdżają, tutaj wjeżdżają. Muszę pójść zapytać.
to jest tu może wjazd i tam dookoła już od środka, no ale... Dobra, ten mikrofon muszę zdjąć. Tutaj jest cały ten commercial, zgadza się. Słuchajcie, bad news jest taki, że nie mogę tutaj nagrywać, ale to wystarczy to, co jest. Słuchajcie, jesteśmy już wyładowani, poprosiłem go, no podjechał, wyładował mnie, zdjął, pomogłem mu. No ten czeka, coś ma nie tak, ale jak on po angielsku, zero, nic. Pytałem się go, gdzie ja mogę tutaj zawrócić. Musimy podjechać centralnie pod rakietę Starshipa. Tam jakieś miejsce podobno jest. Także słuchajcie, włączmy tu awaryjne. Tutaj słuchajcie, tutaj tak tu wygląda wszystko, no. Ale no to jest oczywiście ma taki materiał naukowy, żebyście widzieli. Na pewno jest bardzo dużo, no nie podjeżdżaj tak blisko. Na pewno jest bardzo dużo pasjonatów i musi cofać. No. Nie myślą kompletnie ci ludzie. Słuchajcie, to wszystko ma, zobaczcie, jak jest zwojek, tu też coile, dosłownie stal, to jest aluminium, tutaj cały ten dół to jest, słuchajcie, z aluminium. Słuchajcie, bo on tu mówił, że ja muszę zrobić jakiś myk. Ale jaki myk? Słuchajcie, zobaczcie, tutaj jest paliwo w tych silosach. Ja muszę zrobić taki myk, że pojadę w lewo i cofnę do tyłu i znowu tutaj w lewo, no bo nie mam wyjścia. Tutaj nie ma takiego miejsca jako tako na nawrotkę. Dobra, cofamy teraz. Co tam spadło? Mam nadzieję, że... Dobra, możemy jechać.
Nie no, powiem Wam, że ja jestem zadowolony z tego miejsca, że tutaj jestem. Jedź, chodź. Słuchajcie, no zobaczcie ile części, to jest wszystko, zobaczcie. No w telewizji tego nie zobaczycie, no chyba, że na jakimś specjalnie poświęconym programie. My tutaj byliśmy, słuchajcie, zobaczyliśmy. Uważam, że warto. To miejsce tutaj jest, no tutaj tworzy się historia i jest ok. Słuchajcie, nie mam jeszcze nic kompletnie. Jesteśmy w takim miejscu, jakim jesteśmy. Zobaczcie, jaki ma ten czarny dach. Pytam się go, czy mu olej tymi tłumikami wywalił. To przeważnie od turbiny, jak turbina pójdzie, turbo. Nie wiedział, o co chodzi, nie? No mówię, you speak English? No. Słuchajcie, wyjeżdżamy ze Starbase, z firmy, z miejsca, to jest Brownsville, Texas, przy samej Zatoce Meksykańskiej. Cieszę się, że pokazałem Wam to. No taki tutaj jest, powiem Wam, że jak to powiedział Marian Kociniak, jak rozpętałem II wojnę światową, burdello bum bum. Ale tak jest, to się w ogóle buduje chyba i to jest, no ja nie wiem, czy tak przed każdym tak. Pytałem się go za kilka tygodni, około czekaj, jak on powiedział, a few weeks, czy już nie pamiętam, jak on to powiedział, ale niedługo, słuchajcie, niedługo ma startować, a ten co tu robi, ja muszę to oddać. You wanna check? You good? No. You already dropped off? Yes, good. Aha, thank you, sir. Thank you. Słuchajcie, jesteśmy już po robocie w sumie. Tamten biały, który siedzi tam w środku na krzesełku, to jest też Meksykanin. Także tutaj, spójrzcie, ostatni widok, tam na te ramiona. No tam one są, tam w ogóle dół w tej drugiej po prawo jest ten cały dół do ziemi. Nie no, coś niesamowitego. Słuchajcie, no tutaj, że tam jeszcze w ogóle jakieś ptaki latają i coś tam jedzą, to dziwne, ale dobra, Michał, wyskakujemy stąd. Słuchajcie, to by było tyle ze Starbase, Brownsville, Texas. Dziękuję Wam za uwagę. No mam nadzieję, że coś tam Wam pokazałem. Może to nie było dużo, ale no lepszy ryc niż nic. Także dziękuję i do następnego razu.